Cześć! W poprzednim filmie zabrałem Was w podróż do przeszłości, instalując Windows XP na dyskach SAS i korzystając z napędu SCSI. Prawdziwa technologia retro w pełnej krasie. Tym razem postanowiłem pójść o krok dalej i sprawdzić, jak daleko ten staruszek ze SCSI jest w stanie się posunąć w kierunku współczesności. Czy na tym sprzęcie uda się zainstalować Windows 7? A co z bardziej wymagającymi systemami, jak Windows 10 czy nawet Windows 11? Czy kontrolery SCSI i SAS będą współpracować z nowszymi systemami, czy może spotkamy się z błędami, które tylko technologia retro potrafi zaserwować? Zapowiada się ciekawa mieszanka nostalgii i współczesnych wyzwań, więc zapraszam Was do tego eksperymentu. Sprawdźmy, czy duch przeszłości potrafi odnaleźć się w teraźniejszości, a może nawet w przyszłości. Zaczynamy. Spróbuję zainstalować system Windows 7 w wersji 64-bitowej. Do tego celu będę potrzebował napęd DVD. Podłączę go oczywiście do kontrolera SAS, bo czemu nie? Uruchamiam komputer. O dziwo, kontroler SAS wykrył napęd DVD SATA. Pokazuje się nawet komunikat, że w napędzie kontroler wykrył butowalny nośnik. Dla pewności sprawdzam w BIOSie płyty głównej kolejność butowania. Zmieniam urządzenie startowe i zapisuję zmiany. Instalator zaczyna ładować się z płyty DVD. Dysk SAS został wykryty bez żadnego problemu. Instalacja się rozpoczyna. Jeśli kiedyś instalowałeś Windows 7, to już znasz ten etap. Po około 25 minutach pokazuje się pulpit. Brakuje paru sterowników, w tym do kontrolera SCSI Adapteka. Idę na łatwiznę i instaluję brakujące sterowniki przy pomocy Snappy Driver Installer. Uruchamiam program obsługujący napęd taśmowy, czyli Z.Dump. Program wykrył napęd. Nagram na taśmę parę plików. Zapis trochę ponad gigabajt danych trwał tylko 9 minut. Dobra, mój stary sprzęt SCSI, jak widać, działa na Windows 7. Czas na zmianę na nowszy system operacyjny. Zabieram się za instalację Windows 10. Instalacja przebiegła w sposób całkowicie standardowy. Zajęła jedyne 33 minuty. Podobnie jak poprzednio, przy pomocy Snappy Driver Installer instaluję brakujące sterowniki. Uruchamiam Z.Dump i nagrywam plik na taśmę. W tym systemie moje starocia także działają. Czas na zmianę systemu operacyjnego. Uruchamiam komputer z pendrive'a z Ventojem. Przy jego pomocy uruchamiam instalator Windows 11. Na początku muszę uruchomić skrypt odblokowujący możliwość instalacji na niewspieranym sprzęcie. Jest to skrypt o nazwie BW11 z GitHuba. Link do niego jest w opisie do filmu. Aby otworzyć okno konsoli, wciskam jednocześnie klawisze Shift i F10.
Przechodzę do lokalizacji, gdzie zapisałem plik skryptu. Aby go uruchomić, wpisuję BW11. Chwila strachu i można kontynuować instalację. Po niecałych 44 minutach system jest zainstalowany, pojawił się pulpit. Uruchamiam Snappy Driver Installer, instaluję brakujące sterowniki. Po raz kolejny instaluję Z.dam. Wybieram pliki do nagrania na taśmę. Mój zabytkowy napęd SCSI nadal działa poprawnie, niesamowite. To by było na tyle na dziś. Muszę przyznać, że zabawa z tym staruszkiem i urządzeniami SCSI to prawdziwy powrót do przeszłości, który jednocześnie pokazał, że nawet technologie sprzed dekad mogą jeszcze dać radę w świecie nowoczesnych systemów operacyjnych. Windows XP zainstalował się w 25 minut. Windows 7 też 25 minut, Windows 10 już 33 minuty, a Windows 11 potrzebował aż 44 minuty, żeby rozgościć się na tym zabytkowym sprzęcie. Całkiem niezły wynik, jak na takiego weterana, prawda? Mam nadzieję, że ten eksperyment przyniósł Wam tyle frajdy, co mnie. Bo wiecie, co jest najlepsze? To, że można połączyć nostalgię z teraźniejszością i jeszcze się przy tym nieźle pośmiać. Dzięki, że byliście ze mną w tej technologicznej podróży przez czas. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A tymczasem idę odkurzyć jeszcze jakieś inne retroskarby. Końcu kto wie, co za retroszaleństwo przyjdzie mi do głowy następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!